Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Dzisiaj mam dla Was grę, która jest jedną z ulubionych gier mojej żony. Jest to Fatal Frame bądź Project Zero 2 Crimson Butterfly. Jeszcze raz wspomnę, dlaczego większość osób zna wersję Fatal Frame. Z tego względu, że chociaż Fatal Frame był tytułem, który został wydany tylko w Ameryce, prawdopodobnie dlatego, że większość osób grała na piracie i pirat dostępny był właśnie Fatal Frame. Natomiast w Europie gra nosi tytuł Project Zero. Podobnie jak w poprzedniej części, naszą główną bronią w grze jest aparat fotograficzny. Muszę przyznać, że temat jest naprawdę ciekawy i fajnie zostało to tutaj przedstawione. W odróżnieniu od części pierwszej widzimy spory progres w kwestii grafiki. Tym razem bohaterką jest mała dziewczynka, właściwie jedna z dwóch sióstr. Mamy dwie siostry, Mio i Maju, które gdzieś w jakimś lesie się gubią i trafiają do nawiedzanej wioski. Gra też jest bliska mojej żonie z tego powodu, że bohaterkami są dwie bliźniaczki. Niektóre osoby może wiedzą, niektóre nie, ale moja żona ma siostrę bliźniaczkę, która wygląda bardzo podobnie do niej i pewnie dlatego ten tytuł do nich tak bardzo trafił. W odróżnieniu od części pierwszej nie mogę powiedzieć, że nastąpił jakiś progres w kwestii gameplayu, bo sama mechanika jest dokładnie taka sama. Znajdujemy oczywiście po pewnym czasie kamerę i możemy robić zdjęcia duchom, w zależności od tego, jak zdjęcie wykonamy, zabieramy im jakąś część energii. Ale gra nie zasłynęła z tego powodu. Zasłynęła z tego, że w wielu zestawieniach jest uważana za jedną z najstraszniejszych gier komputerowych i muszę przyznać, że zgadzam się z tym. Gra jest naprawdę straszna. Polecam grać w nocy na słuchawkach. Najlepiej, jeżeli jesteście sami w domu, wtedy najbardziej doświadczycie tych wszystkich lęków, które gra stara się nam sprzedać. Jeżeli oglądaliście jakieś japońskie horrory, ja powiem szczerze, nie chwaląc się, oglądałem tych japońskich horrorów masę, bo moja żona była zafascynowana japońskimi filmami i oglądaliśmy tego sporo. Ale jeżeli widzieliście jakikolwiek japoński horror, założę się o stówę, że głównym bohaterem złym była jakaś baba z długimi czarnymi włosami. To jest, nie wiem, czy to jest jakoś uwarunkowane wierzeniami Japończyków, czy coś, ale oczywiście tutaj takich bab z długimi włosami spotkamy naprawdę sporo i pojawiają się one często i gęsto. Oczywiście możemy z nimi walczyć przy użyciu aparatu fotograficznego. Gra, muszę przyznać, że ma naprawdę ciekawą fabułę i tytułowy karmazynowy motyl, który wyjaśnia się właściwie, czym jest ten karmazynowy motyl na samym końcu gry i to zakończenie robi ogromne wrażenie, bo powiem szczerze, że grając pierwszy raz, a grałem jeszcze u żony na PlayStation, nie spodziewałem się tego, czym jest ten karmazynowy motyl i naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, gdy okazało się, o co tak naprawdę chodziło. To jest też gra, w której bardzo dużo postawiono na fabułę, że fabuła w tej grze jest bardzo ważna i bardzo istotna i muszę przyznać, że fabuła w Project Zero 2 naprawdę błyszczy i warto ją znać, szczególnie chociażby po to, żeby poznać, czym jest oczywiście ten tytułowy karmazynowy motyl. Podobnie jak część pierwsza, gra jest w całości przeniesiona do trójwymiaru. Nie mamy tutaj teł prerenderowanych, wszystko się dzieje w trójwymiarowym środowisku. Dzięki temu mamy możliwość spoglądania z perspektywy pierwszej osoby, oczywiście przy użyciu aparatu fotograficznego. Ciekawostkę jeszcze powiem taką, że wyszła wersja Director's Cut na pierwszego Xboxa i tam można było przejść całą grę z widoku z pierwszej osoby. Tutaj tylko możemy przełączać ten widok z trzeciej osoby do pierwszej w momencie, kiedy uruchomimy aparat fotograficzny. To, co jeszcze chciałem wspomnieć o tej grze, to też bardzo dobre rendery, które pomimo wszystko dzisiaj się nie zestarzały i wyglądają one naprawdę fajnie. Troszkę taki, muszę przyznać, że gra ma troszkę taki lekko mangowy klimat, szczególnie patrząc na wizerunki postaci, ale muszę przyznać, że to nie jakoś, jeżeli ktoś jest przeciwnikiem mangi i anime, myślę, że nie będzie miało to dla niego żadnego znaczenia, bo gra broni się naprawdę ciekawymi zagadkami
fantastycznie zrealizowanymi pojedynkami z duchami, no i oczywiście tym ciągłym klimatem grozy i ciągłym klimatem zagrożenia, że coś zaraz się stanie, że coś zaraz wyskoczy i muszę przyznać, że no, gra się w tą grę, tak powiem szczerze, na spiętych pośladach i to jest chyba właśnie znamienne dla tego tytułu. Tecmo oczywiście jeszcze stworzyło jedną część Fatal Frame należącej do trylogii właściwie Fatal Frame na PlayStation 2. Oczywiście ta część trzecia Tormented jeszcze się pojawi. Ponieważ grałem w wersji na emulatorze, muszę przyznać, że gra zyskała drugą młodość. W momencie, kiedy włączyłem grafikę w HD, muszę przyznać, że faktycznie ona wygląda bardzo dobrze. Wyższa rozdzielczość na pewno tej grze pomogła. Aż dziwne, że nie pojawiła się reedycja HD całej trylogii Fatal Frame, bo właściwie tylko wymagałaby podbicia rozdzielczości, czyli też włączenia gry na wyższej rozdzielczości, bo wszystkie elementy spokojnie można by zostawić, bo one się spokojnie bronią. I tekstury, i te wszystkie animacje, one nadal wyglądają dobrze, niezależnie od tego, czy gra, ile ona ma lat, 10 lat, ale mimo wszystko jednak te wszystkie elementy bardzo dobrze wyglądają i edycja HD nie wymagała zbyt dużej pracy od deweloperów, no ale z jakiegoś powodu się nie pojawiła, chociaż podobno w Stanach chyba pojawiła się druga część Fatal Frame w wersji na PlayStation Network. Początkowo ona wyszła, potem została usunięta, ponieważ były jakieś bugi, potem znowu się pojawiła. Nie wiem, nie mam amerykańskiego PSN-a, także ciężko mi powiedzieć, jak to tam wygląda, ale podobno się ta gra w takiej wersji pojawiła. No może tak, może nie. Jeżeli się pojawiła, no to macie ułatwione zadanie, żeby w nią oczywiście sobie zagrać. To, co mi się w grze bardzo podoba, to ta gra jest bardzo japońska. Nie tylko pod względem tych duchów, wierzeń, ale całej tej tła, czyli tych budynków, które są bardzo japońskie, wszystkich tych elementów, które w tym budynku znajdziemy, wszystko to aż ocieka, że tak powiem, Japonią i naprawdę aż miło się w to po prostu gra, bo dzięki temu gra jest bardziej egzotyczna i nie czujemy się w pewien sposób oszukani. Gra jest stworzona przez Japończyków i ani przez chwilę nie złapiemy się na tym, że gra nie dzieje się w Japonii. Autorzy zadbali o to, aby cały ten klimat japoński został w tej grze jak najwierniej przedstawiony i muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, na pewno zdecydowanie Project Zero jest jedną z lepszych części Fatal Frame'a, jeżeli nie najlepszą i chyba też muszę przyznać za moją żoną, że jest chyba najlepszą częścią Fatal Frame'a, także grzech tej gry nie znać, zwłaszcza, że jest to naprawdę straszny horror. Jeżeli lubicie straszne gry, zagrywacie się w tam takie pierdoły jak tam Slender czy tam inne barachła, warto poznać grę, która naprawdę stawia włosy na karku i która w pewien sposób była, nie wiem jak to powiedzieć, która przyczyniła się do powstania późniejszych horrorów, ponieważ tutaj takie scare jumpy, jak to się nazywa, one tutaj mają miejsce, ale ważniejszy od tego jest ciągły ten klimat zaszczucia i grozy i myślę, że potęguje to, że główną bohaterką jest mała dziewczynka, która prawdopodobnie serducho to ma z metalu, że nie siadła tam nie strzeliła kopytami na zawał w trakcie eksploracji nawiedzonej wioski. No niemniej jednak, słuchajcie, obrażam mi jakieś mrówki, chyba czas już się powoli stąd zbierać. Niemniej jednak tak czy tak warto tą grę poznać, bo jest to tytuł kultowy. Pod względem nie tylko tego, że to jest tytuł horror, ale też fabuła, która naprawdę w tej grze błyszczy, którą warto poznać i dowiedzieć się, czym jest tytułowy karmazynowy motyl. Jeżeli nie graliście, gwarantuję Wam, że będziecie zaskoczeni tak jak ja, bo jest to naprawdę bardzo ciekawie pokazane. W mojej ocenie gra się w ogóle nie zestarzała. Granie na emulatorze, tak jak mówiłem, daje ją drugą młodość. Granie w Full HD, działa ona w stałych 60 ramkach, także nie ma obaw. Oczywiście to zależy od tego, jaki macie komputer, ale działa ona bardzo fajnie i można spokojnie ją skończyć od A do Z, bez żadnych bugów, bez żadnych błędów. Nie spotkałem się w trakcie gry, żeby coś takiego się pojawiło. Tytuł zdecydowanie polecam i jeżeli chcielibyście zagrać tylko w jedną część Fatal Frame'a, to zdecydowanie polecam Wam drugą część, która w mojej ocenie jest najlepsza. No i to tyle, słuchajcie. No, tytuł nadal można powiedzieć świeży, nie zestarzał się i nadal straszy.
to jest właśnie dobry horror, to taki, który pomimo upływu lat nadal potrafi przestraszyć, chociaż przez te lata żeśmy już poznali mnóstwo innych sposobów straszenia, jakichś klisz, które pojawiają się w wielu horrorach, ale nadal ten tytuł oryginalny, ten Fatal Frame 2 potrafi przestraszyć w różnych miejscach. Mrówki mnie już zjadają, zaczęły od głowy, także warto pod tym względem w niego zagrać, żeby poznać fantastyczną fabułę i dać się parę razy przestraszyć. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. No.